Kiedy w 1997 roku pojawiło się Gran Turismo na pierwsze PlayStation, zmieniło się wszystko. W ręce gracza japońskie studio Polyphony Digital oddało około 140 szczegółowo opisanych licencjonowanych samochodów, pochodzących od 10 producentów i 11 fikcyjnych tras. Nigdy wcześniej nie powstała gra wyścigowa na taką skalę. Owszem, były tam jakieś Need for Speedy i podobne, ale rozgrywka w nich była raczej prosta i krótka, a w Gran Turismo można się było bawić latami. To, czego nie było dotąd w innych grach, to tryb kariery, tzw. Simulation Mode, w którym głównym celem było ukończenie wszystkich możliwych wyścigów. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności należało zdobyć licencje, które polegały na przejechaniu różnych odcinków tras w określonym czasie. Później można było kupić pierwszy używany samochód i wziąć udział w zmaganiach z przeciwnikami, sterowanymi przez zaawansowany system sztucznej inteligencji generowany przez 33 MHz procesor. Do wyboru było kilkanaście serii, a na samym końcu drabinki czekały na gracza wyścigi na dystansie od 140 do 300 km, które trzeba było przejechać na raz. Możliwości zapisu w trakcie zawodów nie było. Za wygraną wyścigu dostawaliśmy kredyty, które można było przeznaczyć na rozbudowany tuning samochodów lub na kolejną lepszą furę, a było w czym wybierać. Oprócz supersamochodów takich jak Honda NSX czy Dodge Viper, dostępne były auta obecne na polskich drogach, takie jak Honda Civic, Nissan Primera czy Toyota Celica. Ale największą część listy samochodów zajmowały auta produkowane na japoński rynek wewnętrzny, tak zwane JDM-y. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z Nissanem GT-R czy Silvią. I to właśnie Gran Turismo poniekąd wykreowało modę na te samochody, którą później podchwycili producenci filmu Fast and Furious. Za decyzją o eksporcie na rynek amerykański Mitsubishi Lancera 8 generacji stał nie tylko sukces, jaki odniosło Subaru Impreza, ale w dużej mierze popularność, jaką uzyskał Lancer dzięki pierwszemu Gran Turismo. Do czego CEO firmy oficjalnie przyznał się w wywiadzie dla Reutersa z 2002 roku. Mógł w tym pomóc też pewien nikomu nieznany dziennikarz z Doncaster. Gra jak na tamte czasy miała fenomenalną grafikę i muzykę, chociaż brakowało trochę modelu zniszczeń i zmiennych warunków pogodowych, co gracze tłumaczyli sobie różnymi teoriami spiskowymi, a liczba przeciwników na torze też nie zachwycała. Ale trzeba przyznać, że Polyphony Digital niezwykle szybko zareagowało na tą krytykę i już w 2010 roku, 13 lat po premierze jedynki, w piątej odsłonie z serii na PlayStation 3, wszystkie te błędy zostały skorygowane. System prowadzenia aut stanowił wyborne połączenie symulacji i arcade'u i sprawiał masę radości, cud, miód i malina. No ale najlepiej sprawdzić to samemu. 11 milionów egzemplarzy, które rozeszły się na całym świecie, do dzisiaj robią wrażenie. Grę pokazał mi mój chiński kolega C. Nonzioni, który posiadał pierwszy PlayStation. W zasadzie od tej pory zamieszkałem u niego. Kiedy po długich bojach udało się nam ukończyć karierę, oprócz rewelacyjnego filmu końcowego odblokował się też tajemniczy High Fidelity Mode. Po odpaleniu tego trybu można było wybrać jedną z 3 tras i przejechać 2 okrążenia. Na pierwszy rzut oka było to trochę bez sensu, ale gra działała jakby płynniej, a wrażenie poczucia prędkości było jeszcze większe. Skojarzyło mi się to od razu z arcade'owymi racerami takimi jak Ridge Racer czy Sega Rally. Nie miałem wtedy pojęcia, czym były klatki na sekundę. To interesowało wtedy jedynie właścicieli komputerów, a ja przelotny kontakt z PC-tem miałem jedynie kiedy od czasu do czasu odwiedzałem mojego wujka. Ale nawet wtedy nie mogłem sobie zagrać, ponieważ mój kochany wujaszek prowadził ciekawy eksperyment psychologiczny. Pozwalał swoim dzieciom patrzeć, jak przechodzi Need for Speed. Tylko patrzeć. Grać już nie, bo jak twierdził, gry miały mieć zgubny wpływ na psychikę dzieci. Do tej pory nie wiem, co się stało z moimi kuzynami. Jednak już samo obserwowanie rozgrywki uświadomiło mi, że gry na PC-cie działają dużo wolniej niż na konsolach czy w salonach z automatami. Arcade'y działały niesamowicie płynnie.
Poczucie pędu, choćby we wspomnianej Sedze Rayleigh, dosłownie wgniatało w fotel. W konsolowych tytułach było z tym różnie, ale generalnie lepiej niż na PC. O co tak naprawdę chodziło? Przez cały czas rozgrywki Gran Turismo śmigało w 30 klatkach na sekundę, jak większość gier na PSX-a. Tryb Hi-Fi zmieniał tę wartość na 60 klatek. Żeby jednak konsola była w stanie uciągnąć taki klatkarz, potrzebne były cięcia w grafice. Nie było też opcji ścigania się z przeciwnikami. I rzeczywiście, po pewnym czasie razem z moim kolegą dostrzegliśmy, że szczegółów na trasie jest zdecydowanie mniej. Podobny patent zastosowano także w Colin McRae, gdzie po wpisaniu specjalnego kodu w próbie na czas odblokowywał się specjalny tryb 60 fps. Listę tytułów działających na szaraku w 60 klatkach umieściłem na fanpage'u. Nie jest ona zbyt długa. A dla uproszczenia w tym filmie wziąłem pod uwagę amerykańską wersję gry. W Europie Gran Turismo wyciągało 25 klatek, a w Hi-Fi 50. W praktyce nie miało to jednak większego znaczenia. Ważny był sam fan z gry, a kwestia jaka gra ma klatek na sekundę czy jaką rozdzielczość jeszcze przez długi czas mnie nie interesowało. Dzięki Gran Turismo sporo dowiedziałem się o japońskich samochodach, kulturze JDM i wschodnich seriach wyścigowych. Po latach okazało się, że mój wujek mógł mieć trochę racji w kwestii negatywnego wpływu gier na niczego nieświadome dzieci, ale w zupełnie inny sposób niż sam o tym myślał. Dotarło to do mnie, kiedy ostatnio jechaliśmy z wrośniętą w lawetę Toyotą Corollą, by ją sprzedać i kupić helikopter, który umożliwiłby szybszy transport części samochodowych bezpośrednio z Japonii. Oczywiście Gran Turismo na pewno doczeka się kiedyś z mojej strony rzeczowej i dokładnej recenzji, ale na chwilę obecną nie czuję się jeszcze na siłach. Jeśli materiał się Wam podobał, proszę o polubienie i subskrybowanie kanału. Bardzo cenne będą też wszelkie komentarze. Zapraszam Was też na fanpage kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Z mojej strony to tyle. Na razie. Cześć.